Chciałem sobie pokopać tu, gdzie kopałem ostatnio, ale chyba nie dam rady, bo sami widzicie, że nałypało troszeczkę śniegu. Ale nie poddajemy się, moi drodzy, bo ostatnie, co można zrobić, żyjąc w tak surowym klimacie, to poddać się. Za chwilę znajdę jakąś miejscówkę, wtedy zaczniemy jakieś poszukiwania. Więc zapraszam na odcinek. No i co? Mówiłem, że się nie poddam. Się nie poddałem. Mam nadzieję, że tylko ziemia nie jest zamarznięta i będzie dobrze. Spora warstwa śniegu, ale myślę, że nie utrudni mi to za bardzo wykopków. Przyjechałem aż na Hellę. Zobaczymy, czy tu coś wyjdzie ciekawego. Teraz wyszło takie coś. Podejrzewam, że to jest tak jakby kolec z podkowy. Dla koni robią takie podkowy. Nie wiem, jak to dokładnie się nazywa, ale takie coś. Pewnie trochę już ma. No i pierwsza monetka dzisiejszego dnia. Co to mamy? Kurde, tym razem konia. Jedna korona po denominacji Olaf V, ale kuń, a nie łoś. Dobra, teraz tu była taka dość dziwna dziura. No i to jest element od lampy naftowej. Bardzo prawdopodobne. Zobaczcie, takie coś. Miedziany element tu ma takie dziurki, chyba od lampy naftowej. No i jeden skorodowany stary kapsel. Od razu obok był. Dobra, teraz tu jest naprawdę bardzo trudny teren. Za chwilę Wam go pokażę tak bardziej ten, ale tu już widzę, jest monetka kolejna. Na taki, tu jest naprawdę bardzo dużo śmieci. To co to jest? Pewnie coś 50 ore chyba, tak? Takie stare, tak, 50 ore. Ale również Olaf V, tak? Nie wiem, ciężko jest powiedzieć na tą chwilę. O lepszym oczyszczeniu będzie jakieś podsumowanie z tego dnia lub z kilku następnych. Za każdym razem walczę nawet o taką małą zawleczkę i jest ich tu sporo. Ale zobaczcie, dlaczego mówię, że trudny teren. Przede wszystkim ognisko. I tutaj wszędzie dookoła tego ogniska są takie jakby siedzonka skalne, na których można sobie przychillować. No i tutaj między tymi śmieciami, stopkami z ogniska właśnie są monetki. Mam nadzieję, że może jakaś biżuteria. A patrzcie, jaki piękny widok. Mimo tej dużej chmury, z której za niedługo pewnie będzie śnieg padał, to jest pięknie. Teraz kawałek zamka, piękny sygnał. Zawsze warto to kopać. Wrzucam to mimo wszystko do tych bardziej udanych znajdek. Teraz zobaczcie, już prawie majóweczka, a tutaj pełno śniegu. Jeszcze teraz zaczyna w dodatku padać. Więc wydaje mi się, że za chwilę będę przerywał poszukiwania i będę musiał Wam po prostu podogrywać co nieco, żeby odcinek miał chociaż te 10 minut. Teraz takie dłuto. Pazur. Od razu wyżej przy takim schodku skalnym, chyba z jakimś psem, czy nie wiem co to tam mają, jakiś lis, wilk, coś w tym stylu, 50 ore. Teraz taki jakiś gadżet wędkarski. Teraz takie coś nieczytelne, pewnie z jakiejś maszyny, taki lapsiur, która tutaj w kamieniołomie sobie robiła kiedyś coś, nie wiem, rzeźbiła. Idę już do auta. No to tak, moi drodzy, kolejna dogrywka po prostu, bo te odcinki jakoś nie wychodzą. Coś coraz częściej myślę, że po prostu nawet nie tyle, że będę rezygnował z YouTube'a, ale nie będę dodawał z taką częstotliwością. Chyba że będzie po prostu możliwość, to będę dodawał raz w tygodniu, a jak nie będę miał, to nie będę się po prostu tym jakoś wybitnie stresował. Nie rzucam YouTube'a do końca, ale te długie filmy naprawdę, no czasami sami wiecie, no z wykopek w jednym momencie wyjdzie jakiś konkret, a w inny dzień po prostu będziesz kopać same kapsle, więc no jest tak jak jest. Chcę się przerzucić i wydaje mi się, że dobrze w miarę to idzie, że przerzucam się na jakieś takie
opcje typu gadżeciarska shopa, jakieś duperele, recenzje i takie tam. Więc wydaje mi się, że te dłuższe odcinki będą dla tych bardziej wytrwałych oglądających, a reszcie polecam zaobserwować mój profil na Facebooku Charlie Treasure Hunter i tam jest, coraz częściej wrzucam te takie shorty na Facebooku, które akurat nie przysparzają mi dużo roboty i są fajne, ciekawe. A lecę teraz sobie pokopać. Co do wykopkowozu, poczyniłem już jakieś opcje. Tutaj zrobiłem sobie skrzynię. Ona ma ładowność od drugiej strony. No i w sumie pozrywałem cały ten filc, który tu ponaklejałem zimą, bo nie trzymał się on zbyt dobrze i też nie był zbyt równo ułożony, więc zaraz będzie tutaj wszystko robione filcem. Krzesełko mam, 2 plecaki. Jest dobrze. Zacząłem przed majówką, więc jest dobrze. No i już, moi drodzy, monetkę widzę. Taka chyba zjedzona jakaś bardzo. Nie widać. Oczyszczę ją leciutko i zobaczymy. Patrzcie, tutaj jakieś ruiny były. I tutaj, kurde, dziwne. Vintagardbergen. To historyczna fabryka, założona w 1850 roku przez Olafa P. Wingarda w dzielnicy Solheimsviken. Z czego była znana? Produkowano tam słynne piece żeliwne i kumlok, pokrywy włazów kanalizacyjnych, Ciekawe, które do co to dziś można było. spotkać na No ulicach to kurde Bergen. wygląda jak taki piecyk żeliwny, ale czemu tu ma taki lejek jakby do wylewania? Może w tym się wodę podgrzewało? Albo coś takiego. Jak ktoś wie, piszcie. Dobra, z tej miejscóweczki wyszło tak. 3 śledzie, stopek, jakieś coś skordowane, ładnie biło. To kurde biło jak dzwon. To jest, wiecie co? To jest kursor. Zasubskrybuj kanał. I 2 puszeczki. Czyli w sumie to są 2 korony i to są 4 korony. A tak w ogóle to już jest prawie 22. Patrzcie, moi drodzy, ledwo wlazłem na drugą miejscóweczkę, a tu kapok z wody wyszedł. I muszę się wrócić do auta tam na górkę i zanieść go do auta. Teraz widelec, moi drodzy. Nawet nie wiem, czy takiego już kiedyś nie znalazłem. Ale dobra, jest kolejny. Ogólnie takie miejscówy przy skale, gdzie te drzewa wyrastają ze skały i są takie wnęki. Zajebiście to wygląda. I staram się też gdzieś tam zajrzeć zawsze detektorem, czy ktoś jakiegoś worka ze złotem nie zostawił. A, moi drodzy, kurde, zimno, bardzo zimno. A teraz wyszło takie coś. Bardziej niezidentyfikowany obiekt, bo nie mam zielonego pojęcia, co to może być, ani nie potrafię tego podpasować. Przełączę się na tylnią kamerę. Jest to taki jakiś haczyk bądź coś podobnego. Biło bardzo wysoko, 39, ale co to może być? No, aluminiowe pewnie, chociaż cięższe niż aluminium. Jakiś taki pewnie dziabąk od, nie wiem od czego. Jak możecie to jakoś zidentyfikować, to dawajcie w komentarzach. Teraz patrzcie, moi drodzy, jaki sygnał. Jak ktoś się zna, może ktoś by mi powiedział, czy to może być coś starszego. Taki toporek. Ciekawy, ciekawy naprawdę. To stara, silnie skorodowana głowica siekiery, prawdopodobnie wykonana z żelaza. Jej kształt sugeruje tradycyjne narzędzie do ścinania lub prac gospodarskich,
które spędziło w ziemi lub na Znalazłem zewnątrz jakieś wiele ciekawe dziesięcioleci. miejsce. Ciekawe, co to może być. Kurde, niby taka jakby łyżka, ale na pewno nie łyżka. Kurde, co to może być? Skorodowane strasznie, na pewno jest to stare, tak samo jak ta siekierka. Dobra, moi drodzy, wymarzłem się. Mam nadzieję, że dograłem do tego nieszczęśliwego bądź szczęśliwego odcinka. Siekierka, obiecująco się zapowiada. Wydaje mi się, że jeszcze tak na spokojnie sprawdzę, poszukam w internecie dzisiaj przez noc i pewnie coś dogram jutro i ten odcinek już będę jutro składał. Pozdro.